Dzień dobry, Ludwika Korzeniowska, BNP Paribas Real Estate. Mam przyjemność kierować działem powierzchni magazynowych w naszej spółce nieruchomościowej i chciałabym powiedzieć może kilka słów o kondycji naszego rynku powierzchni magazynowych. W drugim kwartale 2025 roku zasoby powierzchni magazynowej w Polsce przekroczyły 36 milionów metrów kwadratowych, co spowodowało wzrost średnio 7,5% w porównaniu do okresu analogicznego, czyli połowy roku poprzedniego 2024. Dynamika rozwoju wzrostu tego sektora po raz kolejny z rzędu przekroczyła 10%. W pierwszej połowie 2025 roku deweloperzy oddali do użytkowania łącznie ponad 1 milion metrów kwadratowych powierzchni, co stanowi 30% mniejszy udział w porównaniu do pierwszej połowy 2024 roku. Aktywność deweloperów jest na bardzo umiarkowanym poziomie, czego dowodem jest 1,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni, nadal pozostającej w budowie na koniec czerwca 2025, czyli około 26% mniej w porównaniu do tego samego miesiąca w roku 2024. W tym okresie najwięcej nowej powierzchni logistycznej powstawało w rejonie Mazowsza, gdzie w budowie znajdowało się około 435 tysięcy metrów kwadratowych. Całkowity popyt brutto na powierzchnie magazynowe w drugim kwartale bieżącego roku przekroczył 1 milion 840 tysięcy metrów kwadratowych, co oznacza wzrost o ponad 66% kwartał do kwartału i wzrost o 7% rok do roku. Był to piąty co do wielkości poziom aktywności najemców w ujęciu kwartalnym. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie regionalne, udział w zasobach też powierzchni magazynowej, to dominującą rolę odgrywa Górny Śląsk. Jest to około 17% udziału w rynku. Warszawa, rozumiana może bardziej też jako Mazowsze, szerzej około 15%, Polska Centralna 14%, Dolny Śląsk 13%, Poznań 10%. Jeżeli chodzi o strukturę najmów, w ostatnich dwóch kwartałach dominują przedłużenia. Stanowią one około 60% transakcji realizowanych w pierwszym półroczu roku bieżącego. Tak naprawdę najwięcej powierzchni w budowie zostało oddanych na Mazowszu, czyli zatem ten rynek taki był najbardziej aktywny pod tym kątem. Natomiast rośnie nam z pewnością poziom pustostanów. Średni poziom pustostanów w Polsce wynosi 8,2. Proszę pamiętać, że w okresie pandemii jeszcze 3 lata temu borykaliśmy się bardzo niskim poziomem pustostanów, sięgającym często 4-4,5%, z dużym rozdrobnieniem powierzchni magazynowej dostępnej, gdzie bardzo ciężko było znaleźć jakby dużą powierzchnię dostępną od ręki w jednym kawałku. Dzisiaj nie mamy tego problemu, tych powierzchni do wynajęcia w całej Polsce jest bardzo dużo, około 20% Polska zachodnia, ten poziom pustostanów bardzo, bardzo duży, ponad 10% Polska centralna, Mazowsze w okolicach 8%, to z czym się z pewnością borykamy, to również ogromna skala podnajmów. Zatem najemcy często borykają się z zbyt niskimi stanami magazynowymi, w związku z czym mają bardzo dużo wolnej powierzchni magazynowej do podnajęcia, czego w statystykach nie ujmujemy, jest to trochę niemierzalne z naszego punktu widzenia. Branże, które dominują w tym sektorze podnajmów, to często jest to retail, branża FMCG czy też e-commerce. Takim dominującym z pewnością najemcą, który w naszych statystykach przez wiele lat stanowił ponad 40% popytu netto, czy więcej niż 40% popytu brutto, zazwyczaj byli też operatorzy logistyczni. Tutaj też nadal niezmiennie obserwujemy sporą ich aktywność na rynku. Natomiast z pewnością brakuje nam dzisiaj na polskim rynku nowych transakcji. W większości są to renegocjacje. Najemcy bardziej decydują się na optymalizację istniejącej powierzchni, pozostanie w obecnym miejscu, niż rozwój, ekspansja i zmiana lokalizacji związana z rozwojem, czy jest to taki okres trochę brany na przeczekanie. Powiedziałabym, że dzisiaj mierzymy się z rynkiem najemcy zdecydowanie. Czynsze znacząco się ustabilizowały, nawet obserwujemy nieznaczne spadki czynszów chociażby w Polsce centralnej, co wynika pewnie z sytuacji popytowo-podażowej. Mamy tam ponad 0,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni wolnej, gotowej do wynajęcia.
Pomimo tego, że w strukturze najmów, tak jak wcześniej wspominałam, przedłużenia bieżących umów najmu dominują, tej pracy i tej aktywności naszych klientów jest bardzo dużo. Nasz zespół mocno rośnie w siłę. Dzisiaj liczymy 12 osób mocno wyspecjalizowanych w poszczególnych regionach rynku w Polsce, ale też łączących ze sobą różne kompetencje z obszaru deweloperskiego, mocno logistycznego, co pomaga nam budować bardzo ciekawe wartości dla naszych klientów, korzystając również z ogromnej synergii, jaką daje nam grupa bankowa, w której jesteśmy. Pracujemy nad produktami, które rozszerzają portfolio naszych usług, ale też jakby pomagają klientom zbudować sporą wartość w procesie prowadzenia projektów logistycznych. Dołączyłam do BNP Paribas Real Estate w styczniu. Mam za sobą duże doświadczenie w branży nieruchomości powierzchni magazynowych, ponad 8 lat. Wcześniej wiele lat pracowałam w logistyce, czyli zupełnie po drugiej stronie barykady, po stronie najemcy, klienta, zajmując się logistyką kontraktową, transportem, więc doskonale znam potrzeby klientów logistycznych. Od kilku miesięcy pracujemy bardzo mocno nad poszerzeniem portfela naszych usług. Widzimy potrzebę optymalizacji biegnących umów najmu, operacji prowadzonych przez klientów. Przygotowujemy również produkty mające na celu wesprzeć ich w bieżącej pracy, poprawić warunki funkcjonowania w lokalizacjach, w których się znajdują, również doradzać w zakresie optymalizacji bieżących operacji, ale też i, tak jak wcześniej wspominałam, oferować produkty, które mogą w ramach synergii z naszą grupą bankową bardzo uatrakcyjnić naszą ofertę i dać dużą wartość najemcom.